Witam wszystkich, znowu M43TU. Dzisiaj miałem się zająć termostatem, ale zanim termostat to jeszcze mam zerknąć na disę, czy na pewno działa i wszystko jest z nią ok. W tych silnikach disa jest tutaj z boku. Nie wiem w sumie po co, no ale dobra, niech stracę. No dobra, mam disę na wierzchu, podciśnienie trzyma, nic się z nią nie dzieje. Na komputerze też żadnych błędów, także nie mam żadnego powodu, żeby twierdzić, że coś jest z nią nie tak. Nie wiem po co miałem ją wyciągać. Będzie trzeba doliczyć 500 do rachunku za nieuzasadniony demontaż. No ale dobra, wróćmy do głównego tematu, czyli termostatu i układu chłodzenia. Jak zapewne wszyscy wiedzą, M43TU ma normalną temperaturę pracy 105 stopni, także wszystko tam się ładnie gotuje, łącznie z plastikowymi elementami. Zapewne po to jest ta modyfikacja. Żeby mieć jakieś porównanie, to na początek rozgrzałem auto na postoju. Tutaj jest, no teraz stoi w garażu, jest 103 stopnie, normalnie bez problemu osiągnęło. No dobra, no to trzeba demontować. Myślę, że wszyscy to już widzieli 100 razy, także już nie będę tu przedłużał. No i dobra, mamy termostat na wierzchu. Po pierwsze, jak się go rozbiera. Tutaj ten element metalowy jest tylko zaczepiony i zahaczony na takich plastikowych kołkach. Wystarczy obrócić i samo wyskakuje. Uwaga na mocną sprężynę. Tak naprawdę termostatem, w cudzysłowie, czyli elementem kontrolującym temperaturę jest ta sprężyna, która się po prostu kurczy, kiedy zaczyna się rozgrzewać. Tutaj z drugiej strony jest wtyczka i w środku jest grzałka. I w środku jest jeszcze wosk, który się rozszerza i wypycha ten bolec, który jest tam widoczny. Dlatego trzeba to rozbierać tylko jak jest zimne, żeby ten wosk i to wszystko nam nie wyjechało, jak jest rozgrzane. Natomiast to, co pewnie już wiele osób słyszało, to jest tak zwane anegdotyczne wciskanie kulki od łożyska w termostat, żeby troszkę go, ten pręt w zasadzie przedłużyć. Nie chodzi o to, żeby to była koniecznie kulka, chodzi o to, żeby było coś, co tam będzie pasowało do środka. Ja tutaj mam jakieś kulki od roweru, te myślę, że podejdą, chociaż tak naprawdę są trochę za małe, to znaczy mogłyby być większe. Ten otwór i ten pręt ma około 4 mm, także można by tam wcisnąć łożysko 4 mm bez problemu. Natomiast jeżeli ktoś chce przedłużyć jeszcze bardziej, no to trzeba już sobie jakiś pręcik dotoczyć albo znaleźć coś, co będzie dłuższe niż 4 mm. Jak widać, tą kulkę wrzuca się od strony sprężyny, tam jest takie zagłębienie, gdzie ona musi wejść. No i teraz to tylko trzeba poskładać, co może nie być takie proste. No i dobra, udało się 2 śrubokrętami. Jak widać tutaj tak naprawdę są 2 sprężyny, a nie jedna. No ale w sumie termostat wciąż wygląda tak samo, więc nie ma na co patrzeć. Możemy montować i testować. No i dobra, czas na test. Wiem, że trochę częściej, ale jeżdżę po nierównej drodze przed garażem.
nie chcę jeździć nie swoim samochodem po ulicy. No ale po takim toczeniu się osiągnęło 100-101 stopni, więc i tak już jest chyba trochę niżej niż wcześniej. Teraz wjechałem do garażu, no i na postoju 101. No także powiedzmy, że 2 stopnie się obniżyło. No i w końcu właściciel zjawił się na test drogowy. Także ja siedzę na fotelu pasażera, no i normalna jazda po drodze po ulicach w mieście. No i 102 stopnie, także coś tam się obniżyło, ale nie jest to jakiś spektakularny wynik. Zrobię jeszcze drugie podejście. Dostałem nową dostawę kulek. Tym razem jest to prawie 4 mm, 3,98. Także zawsze te pół milimetra więcej. A tak swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby porównanie, tutaj mam z M54 termostat. Nie są one dokładnie takie same. Jak widać w M43 TU jest troszkę mniejsza średnica. Natomiast ten pręt w środku jest w zasadzie taki sam na oko. Może nawet minimalnie krótszy w M54, ale oczywiście w tych termostatach też można coś takiego zrobić. Ale dobra, wróćmy do rzeczywistości. Wstawiam tą 4 mm, nazwijmy to, kulkę. Tak na początek ona nie chce tam wpaść głęboko do tego otworu, no ale jak się dociśnie, to ona wchodzi głębiej. Tak to mniej więcej wygląda, jak już ona wskoczy do środka, no to jest w zasadzie już nie do wyjęcia, ale myślę, że będzie ok. No i jeszcze raz przypominam, że to nie chodzi o to, że to musi być koniecznie kulka. Gdyby to był pręt niecałe 4 mm, na przykład długości 5, to też by było ok, a nawet by pewnie jeszcze bardziej obniżyło temperaturę. No ale zobaczmy, co się stanie z 4 mm kulką. Rozgrzewam na postoju w garażu. No i ani razu nie przekroczyło 99. No i zobaczmy jeszcze test drogowy. Znowu siedzę na fotelu pasażera. Typowa temperatura 98-99, także ewidentnie efekt jest. Ani razu chyba nie przekroczyło 100. To może coś z tego będzie. Może ta niższa temperatura będzie łagodniejsza dla plastików w układzie. No ale to nie był mój wymysł. Właściciele tak chcieli, no to tak zrobiłem. Gwarancja do bramy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.